Witam serdecznie. Czy rejs po Karaibach luksusowym statkiem może być tańszy niż spędzenie tygodnia w Zakopanem? Tak, to jak najbardziej możliwe. Zapraszam więc na film, w którym pokażę, jak wygląda rejs statkiem wycieczkowym, opowiem również, ile to wszystko kosztuje, jak znaleźć najtańsze oferty oraz czego możemy się spodziewać podczas takiej podróży. Oprowadzę Was również oczywiście po statku, pokazując jego atrakcje i różne zakamarki oraz asortyment jedzenia, które mamy do wyboru. Zapraszam zatem na emocjonującą podróż po Karaibach. Ja akurat wybrałem tygodniową trasę, podczas której statek zawija do 3 portów. Na Bahamach, Jamajce i Haiti. W każdym z portów możemy zejść na ląd i zwiedzać okolice. Dla strachliwych i leniwych są gotowe wycieczki fakultatywne, które możemy wykupić od razu na statku. Jednak jeżeli nie boisz się zejść samodzielnie na ląd, to będzie tam na Ciebie czekać tłum wszelkiej maści taksówkarzy i agentów turystycznych, którzy za te same wycieczki wezmą od Ciebie połowę tego, co zapłacisz kupując je na statku. Ale jako że mnie komercja nie interesuje, będę oczywiście zwiedzał okolice na własną rękę, aby wycisnąć z odwiedzanych miejsc tyle autentyzmu, na ile jest to możliwe. Każda z odwiedzanych lokalizacji będzie tematem osobnego filmu, ale zanim przejdziesz do oglądania dalszej części tego materiału, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę dla zasięgu. A jeśli jednak po obejrzeniu tego materiału stwierdzisz, że jest on dla Ciebie pomocny lub po prostu się spodobał, możesz zostawić mi wirtualną kawę lub zostać patronem kanału na dłużej. Jeżeli ktoś jeździł na jakiekolwiek w czasy all inclusive do Egiptu, Turcji, Tunezji i tak dalej, jeżeli pojedzie na taki rejs, gwarantuję, że nigdy więcej już nie będzie chciał jechać nigdzie z Polskim Biurem Podróży. Zapraszam zatem na pokład i pokażę Wam teraz, co kryje się w tym olbrzymim molochu. A kryje się tutaj naprawdę wiele ciekawych niespodzianek, o których sam nie miałem pojęcia. Pewnie wydaje Ci się, że taki rejs kosztuje mnóstwo pieniędzy. Ja też tak kiedyś myślałem, ale okazało się, że jest to w sumie tanie. A na pewno tańsze niż spędzenie takiego samego okresu czasu, na przykład w polskim Zakopanem. Ja za tygodniowy rejs zapłaciłem 2145 zł. Prawda, że tanio? No to oczywiście powiesz, no fakt, ale trzeba dolecieć do USA. No i tutaj akurat lot udało mi się kupić też w dość taniej cenie, poniżej 1500 zł za lot w 2 strony do Miami. Oczywiście można to zrobić nawet jeszcze taniej, jeżeli się poszuka, ale myślę, że nawet całościowy koszt tego wszystkiego i tak wychodzi taniej niż luksusowe wczasy w polskim Zakopanem bądź nad polskim Bałtykiem. A wrażenia tutaj są nieporównywalnie inne i nie możemy ich w zasadzie porównać do niczego, co jesteśmy w stanie przeżyć w Polsce. Jeżeli chodzi o zakup rejsu, no są w zasadzie setki stron, które oferują właśnie tego typu rejsy po Karaibach i nie tylko. I warto tutaj sobie przejrzeć oferty właśnie na różnych stronach, dlatego że ten sam rejs potrafi kosztować na różnych stronach całkowicie inne pieniądze. I tutaj ceny różnią się nawet kilkukrotnie za ten sam rejs. Więc nie wchódźcie na jedną stronę i nie kupujcie w niej, tylko porównajcie sobie tą samą trasę, tą samą datę, bo to naprawdę się różni. Najtaniej jest na stronach amerykańskich typu Expedia, ale niestety część tych stron nie obsługuje naszych europejskich kart, więc jeżeli nie mamy amerykańskiej karty kredytowej, nie jesteśmy w stanie po prostu za niego zapłacić. Chyba że mamy kogoś w USA, kto nam po prostu takiego zakupu może dokonać. Oczywiście są też strony europejskie, są też strony polskich pośredników. Tutaj teraz wyświetla się lista stron, na których możecie sobie sprawdzić właśnie dostępność rejsów. Warto też wziąć pod uwagę termin, bo oczywiście w amerykańskim wysokim sezonie, który trwa tutaj na Florydzie od grudnia do końca marca, będzie oczywiście drożej. Tak samo okresy świąteczne czy wiosennych wakacji, kiedy jadą tłumnie studenci na takie rejsy. Tak więc lepiej po prostu omijać te okresy. A jeżeli popłyniemy sobie właśnie poza sezonem, tak jak ja akurat na początku grudnia, niby już jest to początek tego wysokiego sezonu, ale udało się ten rejs złapać w naprawdę niskiej cenie. I wcale nie kupowałem go rok wcześniej, tylko tydzień wcześniej. W zasadzie jedynym wyznacznikiem
jaki mnie tutaj interesował, była trasa, bo chciałem odwiedzić te konkretne punkty, a nie zwracałem uwagi na całą resztę. Zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Tak więc zapraszam teraz na obchód po statku i pokażę Wam, co tutaj to miejsce ma do zaoferowania oraz opowiem więcej, jak to wszystko wygląda w praktyce. Rejsy po Karaibach wyruszają z różnych portów Florydy, nie tylko Miami, tak więc możecie sobie sprawdzić różne lokalizacje. My akurat wypłynęliśmy z Fortu Lauderdale. Jak już dostaniemy się na terminal promowy, oczywiście wcześniej musimy sobie zrobić odprawę. Pobieramy aplikację, akurat to jest statek należący do sieci Royal Caribbean, więc ściągamy sobie aplikację danej firmy i tam dokonujemy po prostu odprawy, tak samo jak na samolot. Mamy kartę pokładową, za pomocą której wchodzimy sobie po prostu na terminal. Oczywiście musimy posiadać ważny paszport oraz amerykańską wizę bądź ESTA. Kiedyś właśnie tego typu rejsy były bardzo drogie, no bo jednak koszta wyrobienia tej wizy, tutaj formalności, to wszystko trwało, kosztowało. Loty do Stanów też były dużo droższe. No dziś jest to, myślę, dostępne na każdego i na pewno nie wyjdzie drożej niż właśnie w czasy gdzieś nad polskim Bałtykiem. Przy check-inie należy mieć ze sobą wydrukowaną ESTA, jeżeli nie posiadamy wizy, i musimy sobie przed zaokrętowaniem obejrzeć też w aplikacji filmy odnośnie instrukcji bezpieczeństwa. Czyli coś takiego, jak pokazują stewardessy w samolocie, tak tutaj mamy po prostu filmy instruktażowe, oglądamy to w telefonie i to wszystko. I wtedy aplikacja już po prostu zaznacza, że mamy tą odprawę zrobioną. Po wejściu na pokład jesteśmy kierowani przez obsługę do naszej kajuty i tam już czeka na nas w drzwiach karta. Że każdy pasażer dostaje po prostu taką kartę w formie karty kredytowej. Tutaj mamy po prostu nasze dane i kod kreskowy, który jest po prostu raz, że kluczem do naszych drzwi, dwa, dostępem do samego statku, kiedy schodzimy na ląd. Oraz na podstawie tej karty możemy sobie dokonywać zakupów na statku. Więc tutaj blokowany jest też od razu depozyt w wysokości około $100. Z tego depozytu są pobierane opłaty, jeżeli zaczniemy sobie coś z tego wydawać. Jeżeli oczywiście wydamy ten depozyt, jest pobierany kolejny, a możemy go wydać bardzo szybko. Bo o ile mamy tutaj mnóstwo rzeczy dostępnych w cenie samego rejsu, tak z każdej strony tutaj marketingowcy, widzę, bardzo dobrze zadbali o to, żeby skusić takiego pasażera do wydania bardzo dużej ilości gotówki. I z tego co widzę, Amerykanie bardzo łatwo się temu poddają i zostawiają tutaj masę dolarów na zupełnie zbyteczne rzeczy. Pomimo że statek jest olbrzymi, poruszanie się jest bardzo proste, no bo w telefonie, w aplikacji mamy mapę, która pokazuje nam nasze położenie. Tutaj mamy mapy poszczególnych deków. Więc wszystko można w bardzo prosty sposób znaleźć i tutaj na korytarzach, przy klatkach schodowych też są takie infokioski, gdzie mamy aktualne informacje, gdzie znajduje się teraz statek, temperatura, pogoda, i tutaj też możemy sobie znaleźć drogę do interesującej nas na przykład atrakcji. I od razu pokazuje nam tutaj drogę, jak mamy się dostać w miejsce, do którego chcemy się udać. Przy klatkach schodowych i przy windach też są takie tablice informacyjne, gdzie mamy tutaj opisane szczegółowo wszystkie pokłady, co na którym się znajduje. A więc jak wygląda kajuta na statku? I tutaj chwilę Wam opowiem teraz, jak ten pokój wygląda, co tutaj mamy, bo na pierwszy rzut oka niby po prostu zwykły pokój, jak w jakimś, nie wiem, kamperze po prostu albo przyczepie, tak mi się tutaj trochę to wszystko kojarzy. I do wyboru mamy kilka możliwości. Pokój taki jak ten bez okna jest najtańszy, więc właśnie w tej cenie rejsu, którą Wam tutaj wcześniej podałem, mamy tego typu pokój. Jeżeli zapłacimy więcej, no to będziemy mieć na przykład pokój z oknem i wtedy zamiast tamtego lustra będzie okno na ocean. Oczywiście nie można go otworzyć, więc poza tym, że wpada nam światło, mamy tam jakiś widok, który przez większość czasu to i tak będzie tylko woda, to nic nam to nie daje. I możemy sobie też wybrać najdroższą opcję, pokój z balkonem, czy jakiś apartament w ogóle większy, nawet łączony z innymi pokojami, jak chcemy mieć połączone z dziećmi. Jeżeli mamy ten balkon, no to oczywiście możemy sobie wyjść chociażby na papierosa, z tym, że akurat teraz bardzo wieje od 2 dni, więc i tak w zasadzie raczej by się tego używać nie dało. Pokój ma 15 m2. I co tutaj mamy dostępne? Ano jest przede wszystkim szafa, tam są też
kamizelki ratunkowe w razie jakby statek tonął. Mamy biurko, więc można sobie tutaj coś popracować. Jest dużo luster, jakieś szuflady, szafeczki. Jest też lodówka, więc można sobie przynieść jakiś napój i sobie schłodzić na noc, jakby nam się zachciało pić. Mamy też telewizor, który możemy oglądać i to z kanapy, i to z łóżka, bo się nam tutaj obraca na łoże. I co ciekawe, jest tutaj bardzo fajna telewizja, jakby przemysłowa, statkowa. Możemy sobie w telewizorze, tak samo w aplikacji, możemy też sobie sprawdzić od razu, gdzie znajduje się teraz statek. Są tutaj podane dane takie jak prędkość wiatru, temperatura i tak dalej. No i jest widok z kamer umiejscowionych na statku. Te, które są na przykład na dziób, na basen oraz jeżeli są jakieś wydarzenia, na przykład wczoraj była parada piratów, więc to wszystko jest pokazywane tutaj w telewizorze. Nie musimy tam iść i możemy sobie oglądać z poziomu telewizora. Mamy tutaj też w telewizorze mapę statku. Mamy różne informacje, więc możemy sobie przejrzeć menu w restauracjach, zamówić sobie service room i tak dalej. A service room mamy tutaj codzienny, więc codziennie ten nasz pokój jest sprzątany. Mamy też telewizję, jest tutaj kilkanaście kanałów takich po prostu amerykańskich i mamy też telewizję na żądanie, czyli płatne filmy, nie ma ich zbyt wiele. A co z internetem? Oczywiście pewnie zastanawiacie się, co z internetem. Internet jest, ale tylko za darmo możemy używać właśnie tej aplikacji statkowej, to samo co jest w telewizorze, sprawdzać sobie menu, sprawdzać sobie harmonogram wydarzeń, harmonogram rejsu. Jeśli chodzi o internet, to za dobę korzystania na jednym urządzeniu musimy zapłacić $30, czyli jak dla mnie dość dużo, więc odpuszczam. Ja uważam, że można spokojnie obyć się przez tydzień bez internetu. Jeżeli ktoś nie musi pracować koniecznie dzień w dzień, to myślę, że jest to zbędny wydatek. Lepiej sobie kupić kilka piw za te pieniądze. Łazienka przypomina mi łazienkę w kamperze, no z tym, że jest większa. Mamy tutaj normalny prysznic. Codziennie też uzupełniane są tutaj jakieś przybory toaletowe, jeżeli potrzebujemy, czy wymieniane ręczniki. No i jest klozet, umywalka, duże lustra. No czego chcieć więcej? W zasadzie dla mnie to spokojnie wystarczy. Tylko dziwi mnie jedna rzecz, bo tutaj wielu Amerykanów jest wagi ciężkiej, takie 150 kg to raczej uchodzi za standard, a i 200 chyba nie jest rzadkością. I jak oni się mieszczą w tak wąskie drzwiczki i tutaj jeszcze pod ten prysznic? To jest dla mnie mocno zastanawiające, ale być może są jakieś kabiny big size tutaj specjalne, no nie wiem. No i oczywiście jest klimatyzacja, ogrzewanie, więc możemy sobie tutaj to wszystko ustawić. Pewnie też zastanawiacie się, czy na statku buja, czy można dostać choroby morskiej. Ano trochę buja, akurat wczoraj było 8 w skali Beauforta, dlatego na wyposażeniu każdego pokoju jest wiadro na wymioty i na korytarzach są też umiejscowione takie torebki. Więc jakby się komuś zachciało w drodze do restauracji, to też można skorzystać. Czy można dostać choroby morskiej? No nie wiem, czy to można nazwać chorobą morską, ale czasem tutaj mam takie wrażenie, jakbym był po prostu pijany, pomimo że żadnego alkoholu nie piję. Są teraz mocne wiatry, wieje dość ostro, ale to wszystko jest do przeżycia, naprawdę. Nie ma się czym przejmować, tutaj można normalnie funkcjonować. Czasem człowiek idzie po prostu tak jak pijany, bo ten pokład faktycznie się tutaj rusza, kiedy jesteśmy na pełnym morzu. Codziennie do pokoju dostajemy też taką gazetkę informator, w którym mamy harmonogram dnia, wszystkie wydarzenia, które odbywają się na statku. Jeżeli statek przybija do brzegu, no to też coś o tym punkcie. Mamy tutaj pogodę i jest też coś takiego, jakby proponowany dress code. Akurat wczoraj było na biało, dzisiaj w stylu lat 80. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i faktycznie dużo ludzi się ubiera zgodnie z tym, co tu jest napisane, a oczywiście nie jest to obowiązkowe. Generalnie mamy tutaj dokładnie to samo, co w aplikacji telefonicznej, czyli rozkład dnia plus wszystkie możliwości posiłków, które tutaj mamy płatne, bezpłatne i tam, gdzie właśnie jest taki symbol dolara, za korzystanie z tych restauracji musimy płacić, a właśnie te, przy których nie ma tego symbolu dolara, są dla nas bezpłatne tutaj w cenie rejsu, te wszystkie usługi. No i zobaczcie, to jest lista jak gdyby różnych tutaj aktywności, atrakcji na jeden dzień na statku. Więc cała ta strona jest naprawdę, jest w czym powybierać. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
Oczywiście te atrakcje są, tak może powiem, pod Amerykanów skrojone, ale jak dla nas Polaków, to myślę, że też fajnie takie rzeczy zobaczyć. Centralnym miejscem statku jest promenada. No i przypomina to trochę taką galerię handlową w dość oryginalnym stylu. Tutaj jest właśnie główny taki korytarz biegnący przez prawie całą długość statku. I tutaj też odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, imprezy, parady, różne właśnie atrakcje dla gości, które mają umilać pobyt. Tu są też zlokalizowane punkty obsługi klienta. Możemy sobie tutaj zamówić kolejne rejsy. Możemy sobie tutaj wykupić wycieczki do atrakcji w miejscach, w których po prostu przybija statek na ląd. Możemy tutaj złożyć też jakieś skargi. Jest punkt obsługi klienta, gdzie kolejka, widzę, nigdy nie maleje, także Amerykanie są na pewno nie bardziej roszczeniowi niż Polacy w tych względach, bo tutaj są różne awantury, już widziałem, też się odbywały pod tym punktem skarg i zażaleń. No i oczywiście możemy sobie tutaj kupić różne dobra luksusowe. No i jak widać, Amerykanie no naprawdę nie szczędzą pieniędzy, bo odbywają się tutaj też różnego rodzaju prezentacje, jakieś aukcje obrazów, sztuki i tak dalej. Tak więc naprawdę teraz można tutaj zostawić grube dziesiątki tysięcy dolarów. No tutaj teraz jest jakaś prezentacja biżuterii i oni uwielbiają tego rodzaju zakupy. Jeżeli chodzi o ceny, to są tutaj i chińskie badziewia za powiedzmy 5-10 dolarów, a są i produkty naprawdę luksusowe, za które musimy zapłacić tysiące dolarów. I przede wszystkim, co mamy w cenie. Możemy popłynąć sobie na taki rejs i nie wydać tutaj ani dolara, bo naprawdę nie będziemy tego potrzebować, gdyż mamy zapewnione jedzenie, jest jego tak dużo, że przez tydzień rejsu sądzę, że nie uda mi się spróbować wszystkiego. Mamy tutaj zapewnione też podstawowe napoje i myślę, że to spokojnie wystarczy. Rozrywki też jest co niemiara. No teraz mamy okres świąteczny, więc oczywiście świąteczne dekoracje, też tutaj Mikołaj się przechadza co jakiś czas, więc dzieci też będą miały tutaj co robić i nie będą się nudzić. No i możemy sobie oczywiście w każdej chwili przez całą dobę w zasadzie tutaj coś zjeść czy coś wypić i mamy to wszystko w cenie. Tak więc o ile na przykład na tym deptaku jest kilka restauracji, tak nie w każdej możemy najeść się czy napić w cenie rejsu. Są tutaj też sklepy z ekskluzywnymi markami. Niestety nie wszędzie są ceny, więc na przykład tu jakieś torebki znanych światowych projektantów. W podstawowej cenie rejsu nie mamy zawartego alkoholu, więc jeżeli chcemy się napić alkoholu, to musimy albo sobie wykupić dodatkowy pakiet, który kosztuje 105 dolarów dziennie za osobę i wtedy możemy sobie pić tu wszystkie alkohole bez limitu, albo po prostu kupować je na barze i ceny prezentują się następująco. Butelkę wina zapłacimy od 30 dolarów w górę, a kieliszek wina już kosztuje od 8 dolców. Również ceny piwa zaczynają się tutaj od 8 dolarów. Drinki też od 10 do kilkudziesięciu dolarów za sztukę. Na pokład nie można wnosić własnego alkoholu, ani w ogóle żadnego szkła, ale możemy sobie tutaj kupić alkohol dość tanio, bo jest to strefa bezcłowa, tak więc tutaj alkohole nie mają banderoli. I na przykład 2 butelki wódki, bardzo dobrej wódki, kosztują 60 dolarów i to jest wódka Belvedere, czyli taka, można powiedzieć, premium. Najtańsza wódka kosztuje tutaj 20 dolarów za litr. Karton Marlboro zaś kosztuje tutaj 60 dolarów. Najtańsze papierosy Palmale kosztują 30 dolarów za karton. Popularna w Polsce whisky Red Label kosztuje 30 dolarów za litr, czyli no nie jest źle. Są tutaj bardzo fajne wystroje tych barów, restauracji, tak więc w zasadzie na pokładzie jednego statku mamy wszystko i nie musimy już krążyć później po amerykańskich barach, zostawiać kupy pieniędzy, tylko tutaj możemy sobie przejść przez różne epoki, przez różne jak gdyby też rejony Stanów Zjednoczonych. No i co ciekawe, wcale nie musimy zamawiać czegokolwiek w tym barze, bo tutaj można wszędzie wejść, siąść sobie
posiedzieć, po prostu zrobić zdjęcie tutaj. Nikt nas nie będzie wyganiał. Tak jak w Polsce byśmy siedzieli w barze i nic nie zamawiali, no to by nas zaraz ktoś wygnał, a tutaj po prostu nikt nam nic nie powie. Tutaj wszyscy są traktowani bardzo właśnie no równo po prostu. Jest szacunek do każdego gościa, nieważne jak on będzie wyglądał i ile ma dolarów w portfelu. Jeżeli chodzi o napoje bezalkoholowe, tak, w cenie mamy tutaj kawę, herbatę i różnego rodzaju lemoniady, soki. Jeżeli chcemy pić sobie właśnie napoje z kompanii Coli bez limitu, musimy zapłacić $15 za dzień za osobę i kupić sobie właśnie taki wtedy kubek. On ma chyba jakiś po prostu chip elektroniczny i dzięki temu możemy sobie brać dolewki bez limitu z takich właśnie automatów, które są umieszczone na statku. Thank you. Tak więc możemy sobie, w cenie mamy pizzę do oporu bez limitu i są takie automaty z różnymi sosami, keczupami, musztardą, wszystko od Heinza. Też mamy do wyboru mnóstwo różnych sosów, tak jak tabasco, jakieś sosy vinaigrette, sosy do ryżu i tak dalej, w zależności od restauracji, i z tego wszystkiego możemy korzystać bez limitu do woli. W restauracji mamy też oczywiście dostępne napoje tutaj w cenie, kawę, herbatę oraz napoje bezalkoholowe typu jakieś tam soki, lemoniady. A to wszystko jest w klimacie takiej tradycyjnej, amerykańskiej pizzerii, jaką znamy z licznych filmów, które można oglądać u nas na Polsacie na przykład. Ale jeżeli chodzi o pizzę, ja może nie jestem akurat fanem tego jedzenia, ale jak dla mnie pizza z Biedronki smakuje lepiej niż to. Naprawdę. W USA, jak wiadomo, wszędzie trzeba zostawiać napiwki, nie inaczej jest i tutaj, więc jak kupujemy już sobie rejs, warto zaznaczyć sobie opcję, jeżeli strona akurat takową posiada, większość posiada, żeby te napiwki zapłacić z góry. I tutaj nigdzie nie zostawia się napiwków do ręki kelnerom, pracownikom, tylko one są opłacane albo właśnie z góry przy zakupie rejsu. Jeżeli tego nie zrobimy, to te napiwki zostaną nam pobrane po prostu z karty, a wynoszą one $18,5 za dzień za osobę. Tak więc no, w ciągu tygodniowego rejsu powiedzmy się nazbiera tutaj jakaś tam suma, no ale to jest USA, to jest Ameryka i tutaj w każdej restauracji jest doliczane co najmniej 18% do każdego rachunku. Jest to normą, no niestety, tak tutaj jest. Są tutaj różne też gry i zabawy dla turystów. Teraz odbywa się taka amerykańska wersja gry Jaka to melodia. Tak więc tutaj odtwarza jakieś fragmenty muzyki i ludzie zgadują. No i można wygrać jakieś gadżety tutaj z logiem kompanii rejsowej. A jak mamy za dużo pieniędzy, to możemy iść do kasyna. No i właśnie to tak często bywa, że sama ta cena za rejs jest bardzo kusząca, ale z tego co już widziałem tutaj, to niektórzy zostawiają tutaj naprawdę wielokrotnie więcej niż kosztował sam rejs. I o to właśnie chodzi. Często też na tym bazują hotele, które no, są powiedzmy luksusowe, jest dość tania cena za sam nocleg, ale w takim hotelu znajduje się kasyno i po prostu liczą na to, że zostawimy tam kupę kasy. No i tych automatów tutaj są naprawdę setki. Możemy sobie grać w różnych tam jednorękich bandytów. Widać, że gra tutaj każdy przekrój po prostu i jacyś emeryci ledwo chodzący o laskach i ludzie różnych nacji, różnych gabarytów. Są też stoły do blackjacka, do ruletki, do pokera. Akurat te gry zaczynają się po południu, więc teraz tutaj jest pusto. No ale każdy znajdzie coś dla siebie. Ja nie jestem fanem hazardu, więc omijam szybko to miejsce, żeby nie wpaść, jak to się mówi, w szpony hazardu i nie przepuścić wszystkich pieniędzy, bo nie będę miał za co pojechać na kolejną wyprawę i pokazać Wam kolejnego kawałka świata. Tutaj znowu mamy bar dla sportowców, tak więc są różne maszynki do grania. One akurat nie są darmowe, musimy tam zapłacić, żeby porzucać tą piłką. Tutaj są różne mecze, rozgrywki, więc fani sportowych lig, baseballu, futbolu amerykańskiego i tak dalej mogą tutaj sobie właśnie przyjść na piwko czy drinka, pooglądać sobie, co tam się dzieje właśnie u ich ulubionych drużyn.
Jest tutaj Galeria Sztuki i właśnie teraz widzę, że odbywa się aukcja obrazów, więc można sobie wylicytować tutaj jakiś obraz. Jest tutaj mnóstwo tego naprawdę do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie, aby po prostu mieć pieniądze. Największa restauracja, w której możemy jeść do oporu. I tu jest właśnie taki bufet szwedzki. Mamy do wyboru różne kuchnie świata. Jest tutaj no naprawdę co zjeść. Każdy znajdzie coś dla siebie. To może nie ma pierogów ani schabowych, ale mamy różnego rodzaju owoce, warzywa. Można sobie komponować własne sałatki. Jest też pieczywo. Mamy tu też automaty z napojami, więc można się napić różnych soków, mrożonej herbaty, lemoniady, wody. I to wszystko spożywamy sobie właśnie z widokiem na morze. Są tutaj różne kuchnie świata. Kuchnia włoska, francuska, oczywiście amerykańska. Różnego rodzaju sosy. No, mięso to amerykańskie, że tak powiem, wędliny są takie dość podłe. Coś w rodzaju naszej martadeli. Ale jest dużo jakichś pieczeni, jest mnóstwo wołowiny, jagnięcina. Są też automaty z kawą, herbatą, mnóstwo różnych sosów, posypek. W sekcji amerykańskiej mamy hamburgery i hot dogi i tutaj robimy je sobie sami. Tak to wygląda po zrobieniu i tutaj możemy sobie właśnie już komponować to, co chcemy. Wszystkie dodatki, są bułki, są jakieś warzywa, sosy. Tutaj zaś smażą się burgery, oczywiście wołowe, wieprzowe i kurczakowe. Są też kiełbaski, dodatki, czyli frytki, tutaj różne warzywa. Tak wygląda własnoręcznie wykonany amerykański hamburger. Więc McDonald's sam by się tego Donald nie powstydził. I co ważne, tutaj nie ma na tych płytach rozgrzanych hamburgerów wegetariańskich, ale jak się poprosi, to dostaniemy właśnie na specjalne zamówienie i co ciekawe, jest on większy niż ten mięsny. U nas nawet nie ma takich rozmiarów ciuchów w sklepach, jakie tutaj są po prostu gabaryty. No ale to się nie ma co dziwić, no to jedzenie jest bardzo sztuczne, takie papierowe. Oni tu głównie jedzą właśnie te hamburgery, pizzę i frytki, jakieś łódka kurczaka jeszcze do tego albo nuggetsy. No i to jedzenie zaraz przelatuje, człowiek jest głodny i je znowu i później tak to wygląda. I to zwłaszcza kobiety mają z tym problem. Myślę, że taka przeciętna waga Amerykanina to jest co najmniej 120 kg. A tu nierzadko można spotkać kogoś, kto na pewno ma około 200. Bogate są też sekcje deserów, jest naprawdę mnóstwo różnego rodzaju jakichś ciasteczek, puddingów, kremów, babeczek. Tego są tutaj dziesiątki do wyboru i jeżeli chodzi o asortyment, no to ten bar jest dostępny na śniadania, obiady i kolacje i tutaj asortyment jest wymieniany na każdy posiłek, jest co innego. Jest też stoisko z kuchnią azjatycką, tutaj mamy różne, teraz akurat kasze, ale są też potrawy indyjskie. Jest też sekcja żywności bezglutenowej i jeżeli na przykład jest się weganinem, to można tutaj poprosić o jakiegoś wegańskiego burgera, też zostanie przyrządzony, a jak mamy jakieś specjalne, dziwne diety, to też wystarczy zgłosić obsłudze i przygotują nam jakiś specjalny posiłek, jeżeli nie znajdziemy tutaj nic dla siebie. Naprawdę nikt nie robi z niczym problemów. I pomimo, że ludzi jest dużo, no to jakoś wszyscy się tam wymieniają, więc miejsce jakieś zawsze się znajdzie i jemy sobie z takim właśnie widokiem na morze. Są oczywiście też różnego rodzaju tutaj ryby, tilapia, łososie, tuńczyki. Jest też dużo owoców lokalnych, pyszne właśnie ananasy, różnego rodzaju melony, mnóstwo różnych sosów, pieczeni, że no tydzień to mało, żeby spróbować tych wszystkich potraw. Naprawdę już trzeci dzień, nagrywam to dla Was trzeciego dnia
a nie spróbowałem chyba nawet 1/10 jeszcze tego jedzenia tutaj. Dla dzieci jest też wata cukrowa, ale płatna, $3. Pomimo że jest tyle jedzenia, tak kolejka tutaj ciągnie się na jakieś 50 metrów, żeby kupić jeszcze tą watę, jako taką atrakcję dodatkową. Teraz zabiorę Was do sekcji basenowej. I tutaj już robi się taka Ameryka wagi ciężkiej. Na basenie też mamy dostępny bar meksykański i tutaj możemy sobie zjeść kuchnię meksykańską, czyli różnego rodzaju tacos, nachos, tortille, chili con carne, różnego rodzaju mięsa, właśnie takie chipsy, fasolka, ogólnie kuchnia meksykańska. Tutaj mamy też sos serowy i gotowe burritos. No i to wszystko możemy sobie okrasić sporą ilością różnego rodzaju sosów salsa i dodatków. Tutaj mamy papryczki jalapeno, jakaś cebula i właśnie różnego rodzaju sosy, żeby dodać smaku naszym potrawom. No i sekcja basenowa też jest podzielona tutaj na kilka miejsc. To jest sekcja dla dzieci, właśnie taka najpłytsza. Tutaj znajdują się niewielkie zjeżdżalnie, jakieś brodziki. Są tutaj też różne animacje dla dzieci organizowane. Na tym pokładzie jest też bieżnia, można sobie tutaj pobiegać, ale raczej nie w godzinach popołudniowych, bo jest tutaj tłum ludzi. I o ile leżaki te wszystkie mamy tutaj dostępne za darmo, tak są jeszcze takie altanki. I co ciekawe, za wynajem tej altanki na cały dzień, w taki dzień na morzu jak dzisiaj, gdzie płyniemy cały dzień, kosztuje to $400. I jak dla mnie cena absurdalna za taką leżankę. Mamy tutaj też jacuzzi, no oczywiście, no wszędzie tutaj są tłumy. Nie wiem, ja tam nie jeżdżę na jakieś wyjazdy all inclusive, ale tak mi się to wszystko kojarzy, jakby to właśnie była taka klientela, jak ta, która jeździ w czasy do Egiptu, rok w rok. I tutaj co niektórzy mówili, że oni na taki rejs jeżdżą co roku. To tak jak niektórzy Polacy 10 lat pod rząd jeżdżą do tego samego hotelu w Egipcie. Leżą sobie różnego rodzaju foki, morsy, różnych gabarytów. Tutaj jest strefa basenowa już dla wszystkich, powiedzmy, i dorosłych, i młodzieży. Odbywają się tutaj też jakieś animacje, aerobik. Wieczorem odbywa się tutaj kino plenerowe. No i teraz są takie godziny szczytu, jest tu najwięcej ludzi. No nie wiem, mi się nie uśmiecha siedzieć w jacuzzi na przykład z 30 osobami. Ale jak przyjdziemy tutaj z samego rana albo już późnym wieczorem, tak jest naprawdę pusto i to wszystko jest w zasadzie dostępne. Zresztą pokażę Wam też, jak wygląda później statek nocą. No i na samym pokładzie można się tutaj poopalać właśnie, czy to w takich leżankach, czy na tych leżakach tradycyjnych. I to mamy wszystko tutaj dostępne oczywiście za free. Są tutaj też bary, w których można coś tam wypić, jak nie mamy tego pakietu wykupionego alkoholowego czy drinków bezalkoholowych, no to trzeba już w tych barach za to wszystko wtedy płacić. Jest tu również strefa plus 18 i tutaj już jest ciszej, nie ma tutaj wrzeszczących dzieci, nie ma tu głośnej muzyki, więc bardziej taka strefa chilloutowa. Jest tutaj głębszy basen. Ten basen ma 2 metry głębokości, więc już tutaj można sobie troszeczkę nawet popływać, czy po prostu poopalać się, poczytać gazetę czy książkę. Więc można naprawdę zażyć tutaj świetnego relaksu. O pogodę raczej nie ma się co martwić, no bo cały czas i tak jest gorąco. Wieczorem wieje trochę zimny wiatr teraz, ale na pewno raczej padać nie będzie. Statek ma 15 pokładów. Teraz znajdujemy się na 14, czyli ten najwyższy poza samym mostkiem. I tutaj już jak widać jest pusto, tak więc spokojnie tu można sobie przejść, nie ma tego gwaru, jak ktoś potrzebuje odrobinę spokoju. I co ciekawe, pomimo że niby jest tutaj kontrola przy wejściu, tak jak na lotnisku, prześwietlanie bagażu i tak dalej, tam jeszcze coś straszyli, że może być pies, czuć tu wszędzie marihuanę. Są tutaj dostępne również różne zabiegi spa, jest cały salon, możemy wydać tutaj kupę pieniędzy, żeby się odmłodzić i upiększyć. Jest tutaj również centrum fitness, sprzedają tutaj mnóstwo jakichś cudownych specyfików na
poprawę kondycji, zdrowia, odmłodzenie i tak dalej. I widzę, że chętnie z tego korzystają. Są tutaj też prowadzone różnego rodzaju zajęcia, jogi i jakieś tam ćwiczenia, na których się nie znam. Z tym, że część jest płatna, więc jeżeli zapiszemy się do takiej grupy, to później może się okazać, że trzeba będzie za to zapłacić, więc sprawdzajcie po prostu, czy dane zajęcia są darmowe, czy płatne. No i sama siłownia jest dość dobrze wyposażona. I tutaj taka ciekawostka, są na przykład ruchome schody. I o ile Amerykanie, widzę, jeżdżą głównie windą, nie chodzą schodami, tak tutaj sobie chodzą po tych schodach. No jak dla mnie parodia. Chodzić po tych schodach przez godzinę, żeby później jeździć windą z pokładu na pokład. Czy tak samo wchodząc nawet wokół tego statku tą bieżnią, no to możemy tutaj naprawdę narobić kilometrów dziesiątki dziennie. I moim zdaniem bez sensu jest biegać na takiej bieżni. No, a bieżnie są widać dość nowoczesne. Możemy sobie tutaj oglądać Netflix, YouTube'a albo ustawić na przykład jakąś ścieżkę przez las. Znajduje się tutaj też solarium, aczkolwiek nie wiem po co, bo wystarczy wyjść sobie na odkryty pokład i opalić się tutaj można za darmo zupełnie. I to w naturalny sposób. I tu jest taka strefa relaksacyjna. Nawet są w tle jakieś odgłosy natury, cykające świerszcze. Widzę, że sporo osób tutaj śpi. I widzę, że dużo ludzi ma wykupione te pakiety alkoholowe tutaj, Amerykanów, ale nie ma takich obrazków jak na polskich all-inclusivach w Egipcie czy w Turcji. Tak tutaj nikt się nie zatacza, nie awanturuje, nie żyga. Także no jest pełna kultura. Nie widać właśnie takich pijaków po prostu. Mamy tutaj też dostęp oczywiście do nielimitowanej ilości lodów. Są tutaj też pokoje przeznaczone dla małych dzieci. Można je tutaj zostawić pod profesjonalną opieką. Tam widzę, opiekun bawi się tabletem, a dzieci się tutaj bawią, nie? Więc wtedy możemy sobie iść na przykład na piwo, a dziecko zostawiamy tutaj w sali zabaw. Jest tutaj też przeznaczona cała strefa dla dzieci. Co ciekawe, nie ma tutaj tłumów, bo większość dzieci jest w basenach w tej chwili. Znajduje się tutaj sala do takich po prostu zabaw dla maluchów. Znajduje się sala z automatami do gier, arcade. Ale to niestety jest dodatkowo płatne, więc musimy tutaj wykupić sobie kredyty, żeby móc korzystać właśnie z tych urządzeń. I tutaj znajduje się bar, który podoba mi się najbardziej, stylizowany na oryginalny bar amerykański z lat 50. Coś, co dotychczas widziałem w filmach, ale niestety tutaj dania są płatne. I każdy posiłek, a są tutaj wyłącznie hamburgery i pizza, kosztuje $18. Ale myślę, że warto. Aczkolwiek nie wiem, czym różnią się te hamburgery od tych, które mamy tam w cenie rejsu. Chyba tylko po prostu miejscem, w którym je spożywamy. Na najwyższym pokładzie rufy statku znajdują się zjeżdżalnie. Tutaj dla dorosłych oraz taki sztuczny surfing, więc można tutaj spróbować swych sił w surfowaniu. Są tutaj też darmowe lekcje właśnie surfowania codziennie. Trzeba tylko się zapisać przez aplikację wcześniej i nauczą nas, jeżeli nie umiemy. Myślę, że fajna okazja właśnie, żeby coś takiego sobie spróbować. Jest tutaj również ścianka wspinaczkowa oraz boisko do koszykówki. Więc tutaj są rozgrywane mecze, można trafić na taki typowy czarny mecz jak z NBA nawet. Na najwyższym pokładzie znajduje się tutaj taka już elegancka restauracja i widać, że jest tutaj zupełnie inny klient. Tutaj oczywiście wszelkie pozycje z menu są płatne, ale mamy tutaj większy spokój i już tutaj nie ma takich potężnych gabarytów. Już naprawdę na ostatnim pokładzie, na samej górze, znajduje się sala ślubów, więc można sobie tutaj wziąć od razu ślub na statku. Jakby ktoś chciał
i pewnie na drugi dzień rozwód, jak się wytrzeźwieje. Widać, że te wczasy są dostępne dla każdego. Jest mnóstwo osób tutaj z jakimiś niepełnosprawnościami, jest mnóstwo seniorów i to już niektórzy tacy naprawdę ledwo chodzący o laskach, nie? To się wydaje, jakby mieli umrzeć za chwilę i oni sobie jadą na takie wczasy. Tutaj widać, że każdy może sobie z emerytury pozwolić na coś takiego, no ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, no gdyby u nas takie wczasy kosztowały 600 zł, no to też emeryt mógłby sobie na to pozwolić, no a tutaj za 600 dolców możemy sobie właśnie zrobić taką wycieczkę i nie wydawać ani dolara więcej. Na górnych poziomach statku są takie sygnalizacje świetlne i widać właśnie, jak one się tutaj ruszają, po czym można stwierdzić, że statek się trochę buja. No i są też takie właśnie windy, tutaj też zewnętrzne na tej promenadzie, tylko że jest tutaj wiele poziomów, można sobie jeździć tymi windami, ale kolejki są tutaj no niesamowite do tych wind z reguły, zwłaszcza w dzień, więc lepiej, szybciej jest zdecydowanie i schodami i na pewno lepiej dla zdrowia, zwłaszcza po tym sztucznym jedzeniu, którym tutaj nas karmią. Jeśli chodzi o obsługę, to nad bezpieczeństwem i dobrobytem pasażerów czuwa tutaj ponad 1000 członków załogi. Z tego co zauważyłem, większość takich prac obsługi z klientem wykonują tutaj Azjaci, głównie Indonezyjczycy i Hindusi. I co ciekawe, afroinżynierów w pracy jest bardzo mało, a jeżeli już są, to wykonują głównie jakieś takie zajęcia niewymagające, czyli animatorzy, jakieś tam tańce, wygibasy, ratownik na przykład w basenie o głębokości 20 cm albo jakieś prace typu zbieranie i mycie talerzy w restauracji. Nawet do sprzątania pokojów tutaj raczej pracują wszędzie sami Azjaci. Obsługa jest tutaj na bardzo wysokim poziomie i pomimo, że może nie mam dużego doświadczenia z czasami all inclusive, bo nie gustuję w tego typu rozrywce, tak tutaj jestem bardzo zadowolony. Obsługa jest bardzo pomocna, rozwiązuje od razu wszystkie problemy z uśmiechem na ustach. Akurat ja tych problemów mam zawsze mało, tutaj tylko nie działał mi telewizor, ale załatwili to od ręki, więc naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jedna rzecz, która tutaj mi się bardzo nie podoba, to to, że są marnowane olbrzymie ilości jedzenia. Ludzie nakładają bez umiaru na te talerze, po kilka talerzy i to wszystko później zostaje. I nawet z tego, co przyuważyłem, to jedzenie, które nie zniknie z tych po prostu lat, te wszystkie hamburgery, które są przygotowane, te mięsa, makarony, ryże, kartofle, to wszystko później ląduje w śmietniku. Oni tego nie wykorzystują i to wszystko idzie do jednego kosza. No a szkoda, bo mogliby chociaż to zostawić na tych wyspach, na których ten statek się zatrzymuje. Mieszka tam mnóstwo biednych ludzi, którzy by się z tego ucieszyli. A tak ku uciesze po prostu Amerykanów i nas, ogólnie turystów, ten cyrk trwa i marnowane są te tony jedzenia. I co ciekawe, nam każą oszczędzać wodę i ręczniki w łazience, niby w ramach tej całej ekologii, a sami wypierdzielają codziennie tony jedzenia, które jest totalnie nietknięte i mogłoby wyżywić tysiące ludzi na tych wyspach. Taka oto ekopolityka lewaków. Może ci ekoaktywiści przyjechaliby tutaj blokować szlaki morskie, zamiast przyklejać się do autostrad w Warszawie, bo tutaj naprawdę marnuje się mnóstwo jedzenia. Taki statek to też na pewno wydziela mnóstwo CO2, nie? No bo tutaj te kominy ciągle dymią, więc czemu tym się nikt nie zainteresuje? Oto jest pytanie. No i proszę, mamy wesele. Tutaj już jest sesja ślubna, pewnie w tej kaplicy na górze odbył się ślub, a tutaj już tylko zdjęcia trwają. Więc no, można sobie wziąć ślub na takim statku. Niewiele par płynie w miesiąc miodowy, ale po co płynąć w podróż poślubną, jak można od razu tutaj połączyć dwa w jednym. Wyjdzie taniej. Na dziobie statku znajduje się lądowisko dla helikopterów. Jakby trzeba było kogoś stąd na przykład ewakuować do szpitala czy więzienia. I teraz przepływamy sobie koło Kuby. Także gdzieś tam na horyzoncie ta czarna plama, która jest widoczna koło chmury, to właśnie Kuba. No niestety tam statki nie dopływają amerykańskie, no bo oczywiście Ameryka jest nadal w konflikcie z tym krajem, więc nie możemy tam przybyć, a tylko zobaczyć sobie właśnie z daleka. I co ciekawe, akurat właśnie to jest ten region, tam za Cyplem jest baza Guantanamo. Nie wiem, jak to jest możliwe, że skoro
USA jest w konflikcie z Kubą i tutaj są nałożone różne sankcje, nie latają samoloty, nie pływają łodzie i tak dalej. To jakim cudem oni dzierżawią Amerykanom miejsce na bazę wojskową, gdzie przetrzymywani są bez żadnych standardów i zachowania prawa międzynarodowego ludzie z całego świata, tak zwani talibańscy terroryści. No ale to pewnie tak samo jak z tym gazem, który płynie przez Ukrainę, pomimo że Ukraina... Myślę, że sytuacja jest tutaj podobna jak z tym gazem, który płynie sobie przez Ukrainę do Niemiec. Pomimo że Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, tak gaz sobie płynie. No i to jest też bardzo ciekawa zagadka. Tutaj na tym statku mamy taki przekrój typowej Ameryki właśnie. Zwykli, normalni, prości ludzie. I widzę, że nie przywiązują oni takiej wagi do wyglądu, tak jak mieszkańcy Miami Beach. Bo tutaj nie ma jakichś przesadnych kreacji, fryzur, sztucznych rzęs, pompowane usta to w ogóle są rzadkością na tym statku. Jakieś tam takie instadziunie niektóre to mają, ale tego jest naprawdę bardzo mało. Więc można powiedzieć, że w Polsce to kobiety dbają o siebie dużo bardziej. Tutaj wszystko jest takie proste, naturalne. Widać, że oni się skupiają bardziej na innych rzeczach, czyli celebracji, jakichś tu rocznic, urodzin i tak dalej, i jedzeniu, przede wszystkim chyba jedzeniu. A co można robić wieczorami na statku? Można udać się na przykład na elegancką kolację. Założyłem więc koszulę od garnituru i ruszam do najbardziej ekskluzywnej, olbrzymiej restauracji. I wcale nie musimy iść jeść do bufetu, bo możemy też zjeść kolację w takiej olbrzymiej sali balowej. I wygląda to jak na jakimś normalnie przyjęciu u Clintonów. Mamy tutaj do wyboru różne dania z karty i to jest wszystko w cenie rejsu. Oczywiście możemy dopłacić za jakieś ekstrawagancje typu homar czy jakieś różne dziwne mięsa. Z tej restauracji możemy korzystać zarówno na śniadania, lunche, jak i kolacje. Najwięcej ludzi jest tutaj właśnie na kolacjach, ale rezerwujemy sobie wcześniej stolik pierwszego dnia, na przykład na cały tydzień o 1 godzinie i już na nas czeka. I na przystawkę teraz zamówiłem sobie krążki kalmarowe. O ile na bufecie seafoodu nie ma, tak tutaj możemy sobie właśnie zjeść czy to kalmary, czy jakieś ciekawe ryby, steki. Na drugie danie zaś wziąłem makaron z owocami morza i tu widzę krewetki, małże, jakieś chyba kawałki ośmiornicy. No, wygląda smakowicie. Oczywiście można wziąć sobie też rybę czy jakieś mięso. Codziennie zamawiam sobie tutaj jakiś deser. No dzisiaj akurat mi się nie trafiło, bo ciasteczko jest takie małe i dość suche. No ale to różnie bywa. A co można robić po kolacji? A na przykład udać się do teatru na spektakl prosto z Broadwaya. Takie rejsy mają też swoją mroczną stronę. Co roku na takich statkach w niewyjaśnionych okolicznościach ginie około 10 osób. I tak naprawdę nie wiadomo, co dzieje się z ciałami.
Jak widać, barierka nie jest wysoka, wiele pokoi ma też balkony, także ludzie wypadają za burtę. Ciała nigdy się nie znajdują, bo albo lądują sobie gdzieś na dnie oceanu, albo po prostu są zjadane tutaj przez ryby i okazuje się, że przynajmniej część z tych zaginięć to są zaplanowane morderstwa. O ile jest to morderstwo prawie doskonałe, no bo jeżeli nie ma ciała, nie ma zbrodni, możesz nawet o tym opowiadać w telewizji, tak zdarza się czasem, że sprawcy zostają osądzeni i skazani. Pomimo że na takim statku znajduje się kilka tysięcy ludzi, tak jak widać, pokład jest w tej chwili pusty. Jest dopiero po godzinie 10, więc można tutaj popełnić zbrodnię prawie doskonałą. I okazuje się, że czasem jednak sprawcy takich przestępstw trafiają przez sąd. Jak pewien mężczyzna, który ubezpieczył swoją żonę na kilka milionów dolarów tuż przed rejsem i zmienił testament tak, że po jej śmierci dziedziczy wszystko. Później śledczy z FBI dopatrzyli się właśnie tego faktu i został on osądzony i skazany za zabójstwo żony, która właśnie wypadła w niewyjaśnionych okolicznościach za burtę podczas takiego rejsu. Po godzinie 10 na basenach jest już puściutko, więc można tutaj sobie wybrać teraz dowolny leżak, posiedzieć w jacuzzi. Jest bardzo ciepło, więc, że tak powiem, temperatura czy pogoda na pewno nie odstrasza. No a gdzie się ludzie podzieli, to ja w sumie nie wiem. Widocznie coś jeszcze jedzą albo poszli już spać, bo jakoś ci Amerykanie za wiele nie imprezują. Jakieś tam pojedyncze osoby jeszcze sobie leżą, ktoś tam pływa, ale to są naprawdę pojedyncze przypadki. Życie nocne zamiera tutaj bardzo szybko. Po 10 na górnych pokładach, pomimo że jest piękna pogoda, gwiazdy, gorąco, nie ma ludzi, więc można z tego wszystkiego sobie tutaj korzystać teraz. Dziś jest karaibski wieczór. Obsługa założyła karaibskie koszule. No i menu na kolację też jest odpowiednie. Więc mamy dzisiaj dużo grillowanych warzyw, dużo grillowanego mięsa, bardzo fajne deserki. I z takich ciekawostek dziś jest koza po karaibsku, jest ryba po karaibsku, są pieczone banany, plantany tak zwane, pierogi karaibskie, tutaj kurczak po karaibsku i takie właśnie pierogi z nadzieniem mięsnym. Można sobie kupić takie obrazy oryginalne z postaciami z kreskówek. Naprawdę super to wygląda. Kiedy ten statek został zwodowany w 2006 roku, był wtedy największym statkiem pasażerskim na świecie. Dziś już są większe, należące do tej samej firmy. I wtedy też było kilka takich nowoczesnych ciekawostek tutaj. I przede wszystkim pierwsze pływające lodowisko na świecie. Dziś już nie jest jedyne, ale wtedy to było naprawdę wow. No i dzisiaj odbywają się tutaj różne występy i poza tym można pojeździć sobie na łyżwach, kiedy tych występów nie ma.
I okazało się, że w sklepie monopolowym codziennie wieczorem są degustacje alkoholu, więc można coś łyknąć za darmo, jakichś trunków premium. Dzisiaj akurat rozdają tequilę czekoladową. No bardzo dobre to jest, ale niestety malutkie są te kubeczki. Ale jak się pójdzie kilka razy, to można coś sobie tam dziubnąć. Teraz jest godzina dla weteranów amerykańskich. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Będą rozdawać babeczki. Są one ułożone w kształt amerykańskiej flagi. Widać, że podkreślają tutaj patriotyzm na każdym kroku. Nie ma się co dziwić, że oni mają takie rozmiary, skoro jedzą głównie pizzę, hamburgery i jakieś inne sztuczne, smażone produkty. Podczas rejsu odbywają się też turnieje gry w bingo. Ja akurat nie mam pojęcia, o co w tej grze chodzi, więc nie dołączę. Takie cyrki się tutaj normalnie dzieją. Dziś na kolację elegancką mamy krewetki Coco Jumbo i sałatkę z awokado, a to jest na razie taki aperitif przed posiłkiem, starter. Danie główne będzie dopiero za chwilę. A dziś dania są oczywiście kuchni karaibskiej. O, i teraz danie główne. Cała obsługa dzisiaj tańczy, to wesoło. No i to widać, że ludzie są zadowoleni ze swojej pracy, a nie kelnerzy w Polsce, którzy jeszcze naplują do jedzenia czasem po złości. A dziś na kolację mam pieczoną rybę, solę.
z warzywami i ryżem. I to wszystko zostało tutaj zostawione. Oni sobie biorą jedzenie do pokoju, później nie zjedzą i wystawiają pod drzwi. Bo na tym się nie chce wychodzić. No, to amerykańskie życie. Takie typowo świąteczne klimaty i można to sobie pooglądać właśnie albo z leżaka nad basenem, albo bezpośrednio siedząc sobie na przykład w jacuzzi.
Nadeszła wreszcie ta chwila, żeby podsumować tygodniowy rejs. Dziś ostatnia noc, która będzie w klimatach lat 70., czyli disco. Nawet założyłem sobie odpowiednią koszulę, ale zanim udam się w tango, opowiem Wam jeszcze takie krótkie podsumowanie, co sądzę na temat tego rejsu. I być może w wielu odcinkach narzekałem, zwłaszcza w Indiach, że to było nie tak, tu było brudno, tu było śmierdząco. Tak, podczas tego rejsu naprawdę nie mam się do czego przyczepić, a wręcz jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jak to się mówi, objeździłem już pół świata, zwiedziłem dziesiątki krajów i myślałem, że ciężko będzie trafić na coś, co mnie zaskoczy pozytywnie bądź negatywnie. I to się stało. Byłem sceptycznie nastawiony do tego rejsu, gdyż nie lubię formy zorganizowanego spędzania czasu, no a poniekąd taka tutaj jest. Ale stwierdziłem, że zrobię to, zobaczę, pokażę Wam i jestem naprawdę mega miło zaskoczony. Przede wszystkim poziom obsługi to jest coś, czego nigdy wcześniej na świecie nie doświadczyłem, już nie mówiąc w Polsce, ale oprócz takich dziwnych miejsc spałem też wielokrotnie w jakichś 5-gwiazdkowych hotelach i to, co naprawdę jest tutaj, przebija wszystko, z czym miałem do czynienia wcześniej. Obsługa jest z całego świata, pracuje tutaj akurat na tym statku 800 członków załogi z 60 krajów świata, tak więc też można sobie tutaj poznać bardzo ciekawych ludzi. Oni wszyscy bardzo chętnie rozmawiają z turystami, nikt nas tutaj nie zbywa. Też z tego, co zaobserwowałem, tutaj wiele osób ma jakieś uwagi, aluzje, coś im tam nie pasuje, nie wiem co nawet, bo mówię, żebym chciał, to nie mam się tutaj do czego przyczepić, ale widzę, że nikt ich tutaj nie zbywa. Oni są wszyscy traktowani naprawdę jakby byli tym jednym najważniejszym klientem VIP. Ich problemy są rozwiązywane, tutaj wszyscy wkoło nich skaczą. No byłem w życiu na 2 takich wyjazdach z biura podróży polskiego, no to w porównaniu do tego, co tam widziałem, to tam się obsługa klienta kończyła w momencie, kiedy pobrali nasze pieniądze, a później było tylko takie zbywanie, aby do końca pobytu, a tutaj jest przeciwieństwo w ogóle tego. Więc jeżeli ktoś jeździł na jakiekolwiek wczasy all inclusive do Egiptu, Turcji, Tunezji i tak dalej, jeżeli pojedzie na taki rejs, gwarantuję, że nigdy więcej już nie będzie chciał jechać nigdzie z polskim biurem podróży, bo to jest zupełnie inny level. Tego typu rejsy odbywają się po całym świecie, no najwięcej jest ich po Karaibach i tutaj możemy najwięcej tych miejsc odwiedzić. Akurat na tym rejsie odwiedziliśmy 3 takie państwa wyspy. Nie trzeba było tutaj żadnych wiz, nie trzeba było nawet pokazywać paszportów, po prostu schodzi się ze statku i wchodzi się z powrotem i to wszystko. Tylko na statku jest z powrotem kontrola bezpieczeństwa, sprawdzają, czy nie wnosimy alkoholu. Jeżeli mamy jakiś alkohol, no to trafi on do depozytu i ma on zostać zwrócony przy wykwaterowaniu po prostu ze statku. To jest taka jakaś tam jedyna niedogodność. Oczywiście tych destynacji mamy setki, nie? Na całym świecie, do wyboru, do koloru, każdy znajdzie coś dla siebie. Naprawdę polecam coś takiego przeżyć. I jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny usługi, to szczerze powiem, że są to moje najlepiej wydane pieniądze w życiu. I mówię to z pełnym przekonaniem. Tydzień czasu na taki statek to jest nawet za mało, żeby go w całości tutaj zwiedzić, obejrzeć i skorzystać z tych rzeczy, które tutaj są dla nas dostępne. I to mówię o tych darmowych, już nawet nie mówię o tych, za które się tutaj dopłaca, a widzę, że Amerykanie nie szanują tego, co mają za darmo, tylko kupują hamburgery płatne, pomimo że mają darmowe, kupują drinki i później to wszystko zostawiają, nie konsumują tego. Tutaj marnotrawstwo jedzenia też jest okropne, ale to jest już zupełnie inny temat. Jeśli chodzi zaś o jedzenie, to tutaj są naprawdę wszystkie kuchnie świata. Możemy korzystać z bufetu, możemy korzystać z amerykańskich fast foodów, możemy sobie chodzić na wykwintne kolacje pod krawatem do restauracji, która wygląda jak z serialu Dynastia. Każdy znajdzie coś dla siebie.
też żałuję, że nie byłem po prostu w stanie spróbować wszystkiego, co bym chciał, bo po prostu tego nie mogłem zmieścić. A zjadłem chyba i tak więcej, niż normalnie jem w ciągu 2 miesięcy. Więc chociażby dla samego tego jedzenia popłynąłbym jeszcze raz w taki rejs, żeby spróbować to, czego nie spróbowałem wcześniej. Oczywiście tych statków też jest dużo w ofercie, więc myślę, że to też się jakąś tam kuchnią różni, pewnie zależnie od trasy. Tak jak tutaj mieliśmy rejs po Karaibach, było dużo kuchni karaibskiej i to pewnie też ma wpływ na rodzaj menu, ale naprawdę jedzenie jest świetne i myślę, że tutaj nikt wybrzydzać nie będzie. Co mi się też bardzo podoba, że wszyscy są traktowani na równi. Nieważne, ile zapłaciłeś za ten rejs. Ja akurat znalazłem go w dość taniej cenie i nie korzystałem tutaj z żadnych dodatków. Przez tydzień nie musiałem zostawiać tutaj żadnego dolara więcej, więc rachunek mam końcowy 0. Oczywiście są tutaj ludzie, którzy na pewno zostawili dziesiątki tysięcy dolarów, bo jest gdzie zostawić. Można na przykład przegrać w kasynie, można sobie kupować jakieś drogie drinki, można tu wydać fortunę, naprawdę nie ma z tym problemu, ale wszyscy są tu traktowani równo. Nikt nie patrzy na ciebie pod kątem portfela, pod kątem to, w co jesteś ubrany. I też, co mi się rzuciło w oczy, Amerykanie nie lansują się. Tutaj nawet ludzie, którzy ewidentnie mają pieniądz, nie obnoszą się z tym. Normalnie u nas powiedzielibyśmy, że to jest po prostu łachmyta. Nie ma takiego sztucznego lansu. I to mi się właśnie podoba. Takie zdrowe podejście do życia. Oni inwestują w doznania, a nie w sztuczny taki blicht lans. Co jest niestety powszechne ostatnio w Europie. I też, co mi się podoba, tutaj praktycznie nikt nie robi sobie zdjęć telefonami, niczego nie filmuje. Ja już nawet filmując to dla was, czułem się głupio, bo tutaj nikt niczego nie filmuje. Jakieś tam pojedyncze instadziunie, a tych jest może mniej niż 1% klienteli, no to one sobie tam trzaskają zdjęcia na basenach. Tak, w ogóle zupełnie inny obraz niż mamy na co dzień w Europie, gdzie wszyscy wszystko od małolata po emeryta muszą fotografować. Tu tego nie ma. Kolejna rzecz, która mnie pozytywnie zaskoczyła, a czego się obawiałem, to to, że na kilka tysięcy ludzi nie ma tutaj tłumu i ścisku. No może poza basenami w porze południowej, popołudniowej, tam akurat ciężko na przykład wejść sobie do jacuzzi, ale poza tym jest w miarę pusto i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Poza jakimiś takimi godzinami szczytu naprawdę jest przestrzeń, coś co lubię. Tak więc podsumowując to wszystko, mogę taki rejs z czystym sumieniem polecić każdemu i gwarantuję, że będą to bardzo dobrze wydane pieniądze. Myślę, że nikt nie będzie żałował takiej decyzji. No, oczywiście są pewne tutaj problemy natury logistycznej, bo musimy sobie z Polski dolecieć gdzieś, gdzie te statki wypływają, ale jak już pokonamy ten problem, tak na pewno dalej będziecie mega zadowoleni. Tak więc czekam teraz na wasze komentarze, co sądzicie o tym filmie, jak wam się on w ogóle podobał i czy chcielibyście w przyszłości zobaczyć podobny może film właśnie z jakiegoś innego rejsu, z innej trasy, bo one się odbywają po całym świecie i szczerze mówiąc nabrałem na to smaku, żeby wybrać się w jeszcze jeden. A są jeszcze większe statki, są ciekawe trasy, na przykład po Alasce czy po Pacyfiku, więc naprawdę jest co pokazywać. Te statki też zawijają do bardzo ciekawych miejsc, więc polecam obejrzeć też te filmy, które nagrałem z miejsc, do których przybijaliśmy. Jako że były to dość ciekawe miejsca, postanowiłem je po prostu zawrzeć w osobnych filmach, które będą w tej playliście. Tak więc zachęcam do obejrzenia. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten film, bo starałem się tutaj zawrzeć wiele przydatnych informacji. Nie chciałem, żeby to był jakiś mój pamiętnik z moich wakacji, tylko właśnie film z przydatnymi rzeczami, które będą pomocne w planowaniu właśnie takiego rejsu, być może przez ciebie.
dotrwanie do końca filmu. Możesz teraz podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!